teraz, ponieważ rozpętała się taka kampania przeciwko szczepieniom, to jak słyszę o tym, to przeżywam dreszcz bólu. Dlatego, że jako studentka i jako młoda lekarka widziałam wszystkie rodzaje chorób zakaźnych z powikłaniami. Już na studiach pokazywano nam na klinice zakaźnej w Bytomiu tak zwane żelazne płuca. Była to machina wielkości stołu, w której leżał człowiek po porażeniu typu Heinego Mediny, który nie mógł oddychać z powodu porażenia mięśni oddechowych. Skrzydła tej maszyny poruszały klatką piersiową. Jestem z pokolenia, które przeżyło okres II wojny światowej i okres okupacji. Byliśmy sami dotknięci wieloma nieszczęściami, jak i również świadkami różnych tragedii. Ale wśród moich wspomnień pracę na oddziale błonniczym i na oddziale choroby Heinego Medina wspominam zawsze z wielkim smutkiem. Na oddziale błonniczym na pierwszym piętrze były 2 oddziały po 40 łóżek zawsze obłożone, czyli 80 łóżek chorych na difteryt. To był oddział, gdzie niestety było bardzo dużo zgonów w tym czasie. Na pierwszym dyżurze w klinice umierało mi dziecko na gruźlicze zapalenie mózgu. Wtedy gruźlica była bardzo powszechna. Była rozpowszechniona wśród dorosłych, wśród dzieci. U dzieci były dramatyczne przebiegi, bo to były ciężkie zapalenia płuc, ale powikłane zapaleniem opon i mózgu. Przypominam sobie taką dziewczynkę, która miała iść do komunii i cieszyła się, że mama jej kupiła taką piękną sukienkę. Niestety w krótkim czasie doszło do porażeń podniebienia miękkiego. Dziewczynka, gdy nie mogła mówić, pokazywała palcem, żeby podawać jej zastrzyk do ręki. Zmarła wkrótce z powodu niewydolności krążenia. Niestety mama przywiozła jej tą sukienkę już na ostatnią drogę. Przerażała mnie odra. Dlaczego przerażała? Były to dzieci, które bardzo miały wysoką gorączkę, obsypane wykwitami, miał uporczywy kaszel i dodatkowo jeszcze raziło światło dzieci. W związku z tym leżały w ciemnych pokojach. No i najczęściej były powikłania zapalenia płuc, zapalenia ucha, zapalenia mózgu. Wiele dzieci umierało w szpitalu na odrę. Drugi taki przypadek, pamiętam dziewczynki, która była na wszystko uczulona. Rodzice zdawali sobie z tego sprawę, że stan jest ciężki, poprosili na konsultację wojewódzkiego konsultanta, profesora. W trakcie konsultacji dziecko zmarło. Miałem dyżur, miałem ten smutny obowiązek przekazać rodzicom. Rodzice czekali na korytarzu, ojciec wpadł w rozpacz i pamiętam, jak bił głową o mur z rozpaczy. Koklusz był chorobą bardzo męczącą. Powodował tak silny kaszel, że dochodziło do niedotlenienia mózgu u dzieci. Dzieci po prostu tlały, traciły przytomność. Teraz są szczepienia i teraz tego nie ma. Natomiast ja w swoim domu jako dziecko pamiętam koklusz u mojej rówieśniczki, kuzynki, której ojciec poprosił księdza, ażeby w czasie wojny udzielił ostatniego namoszczenia, ponieważ kuzynka była nieprzytomna, kaszel był bardzo uporczywy i de facto nie było żadnego leku. Jakimś cudem ocalała, żyje jeszcze, natomiast jako dziecko, a potem jako lekarz byłam zawsze przerażona kokluszem. W okresie nasilenia epidemii były bardzo ciężkie nasze dyżury, dlatego że przyjęć było bardzo dużo. Niejednokrotnie w czasie dyżuru stał cały rząd karetek przed szpitalem. Niejednokrotnie pielęgniarka musiała dokonywać selekcji. Dawniej dzieci umierały i zostawały kalekami. W tej chwili sytuacja, moim zdaniem, doczekała czasów, kiedy nie muszę ubierać specjalnego fartucha zakaźnego, kiedy mogę i zakładać maseczki na usta. No, czasy, których rodzice młodzi nie rozumieją.
I mówię, słuchajcie Państwo, popatrzcie, mam siwe włosy. Pierwsze moje lata pracy to była walka z chorobami zakaźnymi. Teraz tego nie ma i trzeba to uszanować i cieszyć się.